Powieść o Drakule wojewodzie. Był w muntiańskiej krainie wojewoda, chrześcijanin greckiej wiery. Imię jego na walaszskim języku je Dracula, a po naszemu diabeł. On tak brutalny i mądry był, że kakowo imię jego, takowy i jego żywot był. Niekegda przyszli k niemu posli od tureckiego carya i wszedłszy poklonili się po ich obyczaju z szapkami na głowach. On тогда spytał ich: "Zaczo wy jeste tako postąpili? Przyszli k wielkomu caryu i tako bezczestie mnie przynesli." Oni odgoworili: "Taki je obyczaj nasz i w naszej stronie." A on rzekł im: "I ja chcę zakon wasz potwierdzić, dabyste wy twardo jego drżali się." I przykazał on przybiti szapki k głowom posłów żelaznymi gwoździami i spuścił ich z słowami: "Pójdźcie i rzeczcie caryu waszemu. On przywyknął terpeti od was tako bezczestie, a my nie. I tak niechaj on nie posyłaje posłów, daby obyczaj jego pokazywali drugim caryam, którym toj obyczaj je cudzim, a niechaj drżaje jego w krainie swojej." A car welmi rozgniewał się i poszedł na Drakulę na wojnę i napadł na niego z wielkim wojskom. A Dracula zebrał jego wojsko, udarzył na Turków w nocy i mnogich ubił. Ale on nie mógł z jegowym małym wojskom zawładnąć wielkotureckie wojsko i odstąpił. I zaczął Dracula osobno prowierjati kogo, kto przyszedł nazad z wojewodoju z polia bitwy. Ranionych w Persji sławił i herojami dzielał, a ranionych w chrebet nakazywał nabiwać na kol ze słowami: "Nie mąż ty, ale żena." A kiedy znowu on poszedł wojewać z Turkami, rzekł k wojennikom tako: "Ako kto o śmierci myśli, niechaj nie idzie, a ostanie tu." Car, usłyszawszy to, odstąpił z wielkim sromom i zgubił mnóstwo jego wojenników i nie śmiał napaść na Drakulę. I posłał car k Drakule posłannika. On potrzebował daniny. Wielko prosławił posłannika Dracula i pokazał jego wielką skarbnicę z bogactwem i kazał: "Ja gotów niejedyno płacić daninę, a даже ja chcę pójść z wszystkim wojskom i bogactwem k caryu na służbę. I jak on przykaże, tako ja i służyć będę. I ty rzeczy caryu, daby, kiedy ja będę pójść służyć, niechaj ogłosi po всej stronie, daby nikt nie czynił zło mnie i ludziom moim. A ja skoro będę pójść wsled tebe k caryu, i daninu ja przynesę, i k caryu przyjdę." Car, usłyszawszy od posłannika, że Dracula
chce pójść na służbę, sławił posłannika i obdarzył jego bogato. I car był zadowolony za to, że on wojewał na wschodu. I z miasta on poslał, daby ogłosić po всем градам и всей стране, że kiedy Dracula będzie idти, aby nikto nie czynił zła i przeciwno, daby pozdrawiali jego z cześcią. Dracula, zbrawszy wse wojsko, pojechał w punkt i carskie posłanniki sledowali za Drakulą i wielko sławili jego. A Dracula, projechawszy w turecką krainę na oddaljeność 5 dnevnych przechodów, nieoczekiwano poszedł w zad i począł rujnować grady i sela i mnogo naroda schwatył i zgubił. Jednych Turków na kol nabiwał, drugich na kąsy rezał i palił, даже mladeńców i mladeńczyc nie szczędził. Nic to on nie ostawił na trasie swojej. Całą ziemię сделал pustynią, a chrześcijanów, którzy tam byli, odwiedł i umieścił w swojej krainie. I pojechał nazad k sobie, zbrawszy premnogo bogactwa, a posłanników carskich poslał z pozdrowem, kazawszy tako: idite i rečite carju waszemu o всем, что вы видели. Koliko ja smogł, toliko ja posłużył jemu. A koli nawidzi się jemu moja służba, ja gotów i jeszcze takoże służyć, koliko ja siłę będę mieć. Car nic to nie smogł zdziałać z Drakulą i jedyno osromił sam sebe. Повесть о Дракуле воеводе. Был в Мутьянской крайне воевода, христианин грецкой веры. Имя его на валашком языку je Дракула, а по-нашему дьявол. Он тако брутальный и мудрый был, že каково имя его, takový i jego život byl. Некогда пришли к нему послы у турецкого цара и vševši поклонили се по их обичаю, с шапками на главах. Он тогда спитал их: «Зачто вы есте тако поступили? Пришли к великому цару и тако пришествие мне принесли». Они отговорили: «Так je običaj naš i v našej strane». A on rekl im: «I ja hoću zakon vaš potvrditi, da biste vi tvrdo jego držali se». I prikazal on pribiti šapki k glavam poslov železnimi gvozdami i ispustili so slovami: «Pojdite i rečite caru vašemu, on priviknul trpeti od vas tako brezčestje, a mi ne. Itak nehaj one posilaje poslov, da bi običaj njegov pokazivali drugim caram, ktorim toj običaj je cuđim, a nehaj držaje njegov krajine svoje». A car velmi razgneval se i pošel na Drakulu, na vojnu, i napadli na njegov s velikim vojskom. A Drakula sobral njegovo vojsko, udaril na Turkova v noči i mnogih ubil. Ali on ne smogl s njegovim malim vojskom sovladnuti veliko turčesko vojsko,
i odstopil. I načel Dracula osobno proverjati vsekogo, kdo prišel nazad s vojvodoju polja bitvi. Ranjeni v prsi slavil i herojami delal, a ranjeni v hrebet nakazival nabivati na kol so slovami: ne mož ti, ali žena. A kog ti snova on pošelj vojevati s Turkami, rekel k vojevnikam tako: ako kdo o smrti misli, nehaj ne ide, a ostane tud. Car, uslišavši to, odstupil s velikim sramom. Izgubil množestvo jego bojevnikov i ne smel napasti na Drakulu. I poslal car k Drakulje poslanika. On potreboval danini. Veliko proslavil poslanika Drakula i pokazal jego veliku skrabnico s bogatstvom i kazal: ja gotov ne edino platiti daninu, a daže ja hoću pojti so vsem vojskom i bogatstvom k caru nad službu. I kako on prikaže, tako ja i služiti budu. A ti reči caru, da bi kog da ja budu pojti služiti, nehaj oglasi po vsej strani, da bi nikto ne činil zlo mne i ljudam mojim. A ja skoro budu pojti vsled tebe k caru i daninu ja prinesu i k caru pridu. Car, uslišavši od poslanika, že Dracula hoče pojti na službu, slavil poslanika i obdaril jego bogato. I car bil zadovoljeni, zato što on vojeval na vzhodu. Iz mesta on poslal, da bi oglasiti po vsej gradam i vsej strani, že kog da Dracula bude iti, a bi nikdo ne činil zla i protivno, da bi pozdravljali jego šestju. Dracula, sobravši vse vojsko, pojehal v put. I carski poslaniki sledovali za Draculoju i veliko slavili jego. A Dracula, projehavši v turčesko krajino na oddaljenost 5 dnevnih prehodov, neočekivano pošel vzad i počel rujnovati gradi i sela, i mnogo naroda shvatil i izgubil. Jednih Turkov na kol nabival, drugih na gusi rezal i palil, daže mladencev i mladenčič ne ščetil. Nič to on ne ostavil na trase svojej. Celo zemlju zdelal pustineju, a hristijanov, ktorí tam bili, odvedel i umjestil svoje krajine. I pojehal nazad k sobě, sobravši premnogo bogatstva, a poslanikov carski poslal s pozdravom, kazavši tako: idite i rečite caru vašemu o vsem, što vi vidjeli. Koliko ja smogl, toliko ja poslužil jemu. Akoli navidi se njemu moja služba, ja gotov i ještě tako že služiti. Koliko ja silu budu imjeti. Car nič to ne smogl zdelati z Draculoju i jedino osramil sam sebe.